Sama świadomość, że istnieje tak pomocne urządzenie jak ta kosiarka jest bardzo przyjemne. Kosiarka, która zaskoczyła mnie swoją uniwersalnością, szybkością działania, a przede wszystkim inteligencją. No i ta wygoda. Nie musiałem jej instalować. Mózgiem całego systemu jest technologia precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji kosiarki o nazwie AONAVI. Łączona technologię RTK z SLAM. W efekcie pozycja kosiarki ustalana jest dokładnością do centymetra. Dzięki temu możemy kosiarce wytyczyć ręcznie dokładny teren działania, poza który ona nie wyjdzie. System AONAVI dodatkowo wykorzystuje technologię Vision AI, która pomaga w rozpoznawaniu przeszkód oraz optymalizacji wirtualnych granic. Wie, gdzie znajduje się kostka, teren poza trawnikiem i wtedy nie będzie tam wyjeżdżała. Czyli też nie musimy wytyczać jej dokładnie trasy obszaru, który ma kosić. Ona będzie w stanie sama, jeżeli pozwolimy jej na to, rozszerzać ten teren tak dokładnie, jak dokładnie mamy poprowadzony trawnik. Możemy takich obszarów kilkanaście zrobić i możemy, jeżeli taka jest potrzeba, powiedzieć kosiarce, w jaki sposób ma między tymi obszarami przechodzić. Czy poprzez kostkę brukową, chodnikiem u nas, czy po linii prostej. Na terenie, na którym ma trawę kosić, możemy określić obszary o różnej wysokości koszonej trawy. Czyli możemy wyznaczyć teren, na przykład podboisko do Babingtona, gdzie trawa będzie niższa niż obok. Możemy mieć miejsce, gdzie nie chcemy, żeby trawa była zbyt mocno wykoszona, ponieważ jest narażona na bardzo silne słońce, albo w takim miejscu, gdzie chcemy, żeby tam było bardzo, bardzo zielono i niech ta trawa ma wysokość aż 10 cm, ale też chcemy mieć miejsca bardzo blisko domu, gdzie uważamy, że trawa powinna mieć wysokość tylko 2,5 cm. Automatycznie po wpisaniu na mapie tych danych kosiarka będzie kosiła w ten sposób trawę. Może się okazać, że w jakimś miejscu zasiejemy świeżą trawę, nową trawę i nie będziemy chcieli, żeby chwilowo kosiarka w tym miejscu kosiła, wjeżdżała w to miejsce. Możemy to miejsce zaznaczyć na mapie i wtedy kosiarka do czasu skasowania tego zakazanego miejsca, kosiarka tam nie wejdzie. Uczenie się przeszkód. Tu mam drzewo i kosiarka ma powiedziane, że może próbować do tych przeszkód u mnie podjeżdżać bardzo blisko, może je dotykać swoim czujnikiem, tak żeby starała się jak najbliżej, jak najbardziej podkosić trawę w tym miejscu. Możemy zakazać, jeżeli mamy takie miejsca, gdzie są kamienie, jakieś inne dziwne przedmioty, strumyki, zakazać jej tej opcji. Wtedy ona po prostu zobaczy przeszkodę, czy zbliży się do granicy, którą wytyczyliśmy i wtedy nie będzie starała się za wszelką cenę tego wykosić. Jazda do przodu i do tyłu, zawracanie w miejscu, cicha praca. Jak widzicie, teraz rozmawiam i raczej słyszycie ćwierkające w oddali ptaki niż głos tej kosiarki. Bardzo szybka, ale bardzo bezpieczna. Wszystkie przeszkody, które ona napotka, widzi kamerą, widzi czujnikiem, także nie ma ryzyka, że zostanie coś najechane, uszkodzone. Możemy regulować gęstość koszenia trawy. W tym momencie tutaj robiła pasy w kierunku wschód-zachód i mogę zaznaczyć w opcji, czy na tym obszarze, w tej części mapy ma robić je gęsto, tak jak teraz normalnie, czy rzadko. Też kwestia, ile czasu ma poświęcić na koszenie tego obszaru. Ja tu mam mały teren, około 3 ary, ale ta kosiarka jest aż do 30 arów, także czasami jest ważne, żebyśmy mieli ten obszar dość dobrze zdefiniowany. Kolejna rzecz, obroty noży. Mamy do dyspozycji 2 szybkości obrotów noża. Możemy powodować, żeby kosiarka szybko nimi kręciła. Wtedy to cięcie jest takie bardziej konkretne, a możemy oczywiście zostawić na zwykłe obroty kosiarki. Oświetlenie. Z przodu są 2 lampy. To wygląda jak taki samochód. Dzięki temu kosiarka może funkcjonować bezpiecznie w nocy, jeżeli na to pozwolimy, ponieważ możemy tworzyć harmonogram tygodniowy, podział na poszczególne dni, na poszczególne sekcje, czyli możemy pozwolić jej kosić w nocy tylko konkretny fragment trawnika, inne fragmenty możemy zakazać, żeby były koszone tylko na przykład w czwartki albo tylko w niedzielę. Czujnik deszczu, ale informacja, ile czasu po zaprzestaniu opadów może przystąpić do działania.
czyli to może być 30 minut po upadach deszczu, godzina, 2 godziny, 5 godzin po przywiezieniu kosiarki do domu. Nie potrzebujemy więcej niż godzinę czasu na uruchomienie jej. Prosta instalacja, która jest przy telefonie komórkowym pokazywana krok po kroku poprzez animacje, poprzez opisy dokładne i po tym wszystkim kosiarka już może funkcjonować. Oczywiście musimy ten teren wyznaczyć, ale możemy zacząć od prostego terenu, kwadratu i dać jej opcję, żeby ten teren szerzała lub włączyć jej opcję sztucznej inteligencji. Wtedy ona bardzo samodzielnie, dokładnie określi miejsce, gdzie znajduje się nasz trawnik. Jest język polski, pracuje samodzielnie, wymienny akumulator, łatwa w przenoszeniu, ponieważ z tyłu ma rączkę, za którą chwytamy ją i jeżeli jest potrzeba przeniesienia ją na inny obszar, który nie jest połączony z naszym obszarem, na przykład w moim przypadku koszenie trawnika za ogrodzeniem przy drodze. Bardzo dużo opcji możliwych do ustawienia, ale niekoniecznych, więc jedno ustawienie wystarczy, żeby kosiarka funkcjonowała przez cały sezon. Teraz jeździ, jak mówiłem, wschód-zachód, ale mogę w opcji ustawić, czy ona ma jeździć wschód-zachód, następnym razem północ-południe, północny wschód, północny zachód i robić te regularne linie, czy ma jeździć chaotycznie, czyli uważam, że nie podobają mi się takie równe linie, które teraz są widoczne. Mogę nakazać jej, żeby robiła losowe linie za każdym razem lub mogę na stałe jej narzucić ten kierunek. Zwisają mi gałązki drzew, ona stara się je ominąć, bo widzi je w czujniku, ale zajeżdżając tyłem delikatnie sprawdza ten opór, no i za każdym razem stara się podejść kawałek dalej, dzięki temu trawa będzie też tutaj skoszona. Ma taką zgodę i to czyni. O. Zachowuje się taki kot, który się w danym miejscu tuli, przybliża, próbuje podejść. Bardzo dobry sprzęt, godny polecenia. Od 10 lat mam do czynienia, posiadam kosiarki. To jest moja 4. kosiarka, z którą fizycznie mam na tym trawniku i powiem Wam, że zaskoczyła mnie jej funkcjonalność, jej przemyślany sposób. No i zaskoczył mnie język polski. Spodziewałem się, że kosiarka, która dopiero pojawi się na rynku, nie będzie miała języka polskiego, a tu okazało się, że jednak język polski już jest. Oprócz instrukcji mamy bardzo dobrą aplikację w języku polskim. Regulacja wysokości koszenia automatyczna. Jedyną rzeczą, którą musimy ręcznie w niej robić, to jest wymiana nożyków. Mamy 2 ostrza koszące i po 3 noże w każdym. Ja w mojej kosiarce wymieniam je co miesiąc. Tutaj myślę, że też taka potrzeba byłaby, bo warto, żeby te nożyki były zawsze ostre. One są jak żyletki, także malutkie końcówki, ale dzięki 2 niezależnym mechanizmom koszenia ta trawa, jak widać, jest bardzo, bardzo ładnie skoszona. Kończąc montaż tego filmu, zastanowiłem się, czy jestem w stanie wrócić do wcześniejszej kosiarki. Chyba nie. Tutaj ta kosiarka tak wysoko podniosła poprzeczkę moich wymagań, że raczej nie jestem w stanie cofać się do wcześniejszych technologii. Proszę zobaczcie jeszcze stronę firmy oferującej Sunseeker X7. Link jest w opisie i w komentarzu pod filmem. Mam nadzieję, że kosiarka będzie dostępna bardzo szybko w Polsce i każdy z nas będzie mógł ją kupić i zobaczyć, jak dużo zyskujemy dzięki technologii, która jest zawarta w tego typu urządzeniach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.